Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o polskich wyborach prezydenckich. Tę rozmowę nagrywam we wtorek o godzinie 13 i postaramy się dokonać analizy sytuacji na tę godzinę, na ten konkretny dzień. Czy elektorat Sławomira Mentzena może przepłynąć do jednego lub do drugiego kandydata i kto dziś ma większe szanse na zwycięstwo? Co się stało w pierwszej turze wyborów prezydenckich? Za chwilę połączę się z moim gościem, ale najpierw, jak zawsze, serdeczne podziękowania dla wszystkich patronów. To dzięki Państwa wsparciu ten program istnieje, jest ponad podziałami, jest niezależny, nie ulega żadnym naciskom, bo ma tą podstawę finansową, którą Państwo zapewniacie. Wielkie dzięki za to. Serdecznie namawiam do dołączenia do tego grona. Jeśli Państwo regularnie słuchacie Układu Otwartego, możecie wesprzeć mój program za pośrednictwem serwisu patronite.pl. I jednocześnie przypominam, do końca maja w Szkole Przywództwa Instytutu Wolności trwa rekrutacja. Fantastyczni wykładowcy i biznesowi, i geopolityczni, eksperci z różnych dziedzin. Pełen skład wykładowców znajdziecie Państwo w linku pod nagraniem. Serdecznie zapraszam. Jeszcze jest kilka wolnych miejsc, możecie się zgłaszać. To tyle zapowiedzi, łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casaplaya, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casaplaya to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Halo, aplikacja audio do medytacji i modlitwy, która dba o Twój wewnętrzny pokój, skupienie i zdrowy sen, nawet wtedy, gdy wydarzenia na świecie nie zwalniają tempa. Pobierz z linku w opisie. Profesor Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, zacznijmy od pytania, co się wydarzyło w pierwszej turze? Tak naprawdę, poza tymi wynikami, co one najbardziej dla pana, co najbardziej było poruszające, co jest najważniejszą wiadomością z tej pierwszej tury wyborów? Najważniejszą wiadomością z tej pierwszej tury wyborów jest to, że okazało się, że w Polsce jednak można spotkać wybory drugorzędne, takie, które opisywane są w badaniach na Zachodzie, a w Polsce nigdy takiego zjawiska nie widzieliśmy. Tam to dotyczy w szczególności wyborów europejskich czy wyborów regionalnych. To są takie wybory, w których wyborcy nie są tak szczególnie przywiązani do wagi swojego głosu i jest to taka okazja, żeby zagłosować tak na luzaka. To znaczy na tego, kto tam się spodobał rolka na TikToku, kto fajnie gada, kto tam jakąś sprawę podnosi, którą... Albo z kim się zgadza. Kto jest bliski memu sercu. Tak, jest bliski sercu, ale w takim sensie takim bez kalkulacji, to znaczy tak, żeby go poklepać po plecach, a nie od razu, żeby mu dać swój portfel, czy zarządzanie z własnymi sprawami, czy sprawami dobra wspólnego. To jest też taka okazja, żeby wyrazić niezadowolenie względem tych, których generalnie popieramy, ale akurat nie to, co robią. To też tak wygląda. Więc to jest pierwszy taki impuls, który pomaga w zrozumieniu tego. No i warto też pamiętać, że to są wybory, w których zwłaszcza w świetle tych sondaży, które były wcześniej widoczne, które nie okazały się do końca prawdziwe, być może trochę z powodu złego oszacowania tych, którzy odmawiali, ale też dlatego, że wiele osób, które deklarowało, że pójdzie na te wybory, po prostu nie poszło, poczeka na drugą turę, bo druga tura jest naprawdę ważna. I tam będzie się rozstrzygać coś istotnego, a tutaj widać na przykład w porównaniu z 2023 rokiem, że prawie 2 miliony wyborców, którzy 1,5 roku temu głosowali, to teraz nie zagłosowało. I to jest taki też sygnał. No jeszcze jest druga rzecz taka, która jest tutaj widoczna, która mi się nasunęła przy okazji tych wyborów, myśl już tam gdzieś krążyła wcześniej, ale tu mamy taki koronny dowód. Znaczy, że Donald Tusk i Jarosław Kaczyński przez ostatnie 20 lat budowali swoje strategie na tym, żeby przekonywać, że ta partia tego drugiego jest absolutnie nie do przyjęcia i nie ma prawa rządzić. I każdy z nich odniósł spektakularny sukces. To znaczy udało mu się przekonać 2/3 Polaków, że to jest prawda.
I teraz no 1/3 głosuje, to jest taka, się nie udało przekonać, to głosuje jednak na te jedne z tych partii, ale 1/3 Polaków uważa, że żadna z nich jest nie do przyjęcia i nie ma prawa rządzić. Tak można w skrócie określić te wyniki. No i teraz jest problem, no bo procedura jest taka, że ta 1/3 musi wybrać, który z tych dwóch kandydatów jednak trochę mniej nie ma prawa rządzić niż ten drugi, no bo tak wyglądają takie wybory, tak się to układa. Te dwie partie są jednak na tyle silne, że spokojnie z dużym dystansem wchodzą do drugiej tury. No i tutaj teraz będzie się toczył pojedynek. Czy zgadza się pan z tezą, którą ja z kolei postawiłem, że to już jest prawdopodobnie ostatni taki duopol, że już wejdzie to pokolenie następne, które kompletnie inaczej będzie głosować, a już duża część tego pokolenia, które do tej pory głosowało na PO-PiS albo na PiS, ma już tego dosyć i szuka czegoś innego. Ale dla mnie bardzo poruszające były wyniki tej grupy 19-29, w której Mencen miał 36, a kandydat Lewicy 20. No tak, ale to trzeba pamiętać, że tak, po pierwsze te roczniki są mało liczne i powoli będą wchodzić. To tak się odbywa. Jednak w tych wyborach głosowało tam po 20 milionów ludzi i od tych nowych, którzy na przykład po 2023 roku zyskali pełnoletność, to jest 600 000, no to tam nawet jak ich głosuje 70%, no to jest 500 000. To nie jest jakaś zmiana jakościowa. Normalnie w wyborach parlamentarnych 500 000, no to gdzieś tam na jedną partię to w zasadzie znika, to trochę za mało. Więc oni mogą rzeczywiście przekładać zwrotnicę, ale szyny układają ci starsi wyborcy, którzy wybierają jedną z tych głównych partii. No ale widzieliśmy to już w 2020 Ale za 3 lata będzie tych młodszych będzie więcej, a starszych coraz mniej. Nie, no będzie tak, oczywiście. I to tam pojawiają się pewne problemy. Jest możliwe, że po prostu w ogóle się nie będzie dało stworzyć stabilnego rządu. To też można sobie tak to wyobrazić. To temat na dłuższą opowieść. No, ale na razie to wyglądało to już tak w 2023 roku, że znowu też te partie były najsłabsze odkąd pamiętamy, od 2005 roku, od kiedy się pojawiły na dobre na naszej scenie politycznej, już jako te dwie główne siły. Natomiast o tym, kto będzie premierem, czy Morawiecki, czy Tusk, zadecydowały proporcje pomiędzy trzecią drogą a Konfederacją. I to się może powtórzyć następnym razem, aczkolwiek kogo wtedy kto wybierze i na jakich zasadach, no to będzie już zupełnie nowa gra, to się też może okazać. No na razie się udało wynegocjować komuś innemu, marszałka Sejmu, pierwszy raz, ale też jak widzimy, to okazało się, że to nie jest jakaś taka zmiana, która rozkłada na łopatki, to ten stary układ. Jeśli spojrzymy na wybory samorządowe czy na wybory europejskie, no to on się cały czas trzymał całkiem dobrze, chociaż można było tam jeszcze sporo namieszać w tych sprawach no i będziemy to oglądać. Znaczy na pewno jest tak, że w kraju wielkości Polski jest miejsce na co najmniej 5 partii politycznych. Być może trochę więcej. Chociaż nasz system wyborczy na szczęście jakoś je tam upycha do środka, znaczy zmusza do jakiejś kooperacji elementarnej, chociaż też to inna opowieść, że to się jakoś rozchodzi. No ale w każdym razie jest tak, że nigdy nie było, to były opowieści kibiców jednej i drugiej strony, czy takie specjalne warunki jak wybory prezydenckie, czy ustalenie, kto jest premierem, o tym, że to są tylko te dwie partie, no ale przecież widzieliśmy i w jednej i w drugiej sprawie, po jednej i po drugiej stronie, że tam się wiele różnych innych rzeczy działo, że na przykład władza Morawieckiego jako premiera nie sięgała do tego, żeby powiedzieć, wyrzucić ministra sprawiedliwości, który mówi, że premier się we wszystkim myli i który był obciążeniem dla rządu, no bo się okazało, że ten mały koalicjant, no to całkiem sobie świetnie radzi z ogrywaniem wielkiego PiS-u. No zresztą widzimy na ostateczny efekt z 2023 roku. PiS stracił 40 posłów, a ilu straciła suwerenna Polska? Żadnego. To sobie z tym świetnie radzi, więc to jest trochę ta opowieść, że liczy się tylko PiS i PO. To jest opowieść kibiców PiS-u i PO. Natomiast i liderów PiS-u i PO. Przepraszam? I liderów PiS-u i PO. Liderów, tak, no bo to jest ich marzenie, ale to marzenie jest od rzeczywistości całkiem sporo odległe. No, oni się muszą jednak liczyć z wieloma rzeczami, których na pewno by się nie chcieli liczyć. Czyli
No dobrze, ale nie możemy rozstrzygnąć tego, czy następnym razem ten duopol, któraś z tych partii będzie trzymała pełną władzę, czy tylko część tej władzy, czy w ogóle może coś się wywróci. Ale na pewno jakby szanse na to są większe niż w poprzednich latach. To jest jedna rzecz, która tu się zauważyła, że ten duopol troszkę albo poważnie słabnie. Ale druga rzecz, czy to, że prawica, ugrupowania głoszące prawicowe poglądy, no jednak zdobyły zdecydowanie więcej głosów. No, to były pozornie więcej głosów. Znaczy, jak się porówna dokładnie z wyborami 2023 roku, no to po prostu ubyło 2 miliony wyborców i wiele wskazuje na to, że te 2 miliony wyborców to są ci, którzy zostali w domu, to są wyborcy koalicji 15 października, czy Paktu Senackiego, jak to wolę nazywać. Tam przesunięcie, to znaczy takie, na ile na sztuki zdobyli więcej głosów te partie, znaczy wliczając to właśnie nie Zandberga, tylko Brauna i Mencena razem z PiS-em, no to tam jest 700 tysięcy głosów do przodu, to jest jakieś niecałe 5 punktów procentowych. No to nie jest jakaś dramatyczna zmiana. Na pewno jest to mniejsza zmiana niż ta, która zaszła w samoidentyfikacjach Polaków pomiędzy 2015 a 2023, kiedy to Jarosław Kaczyński przehulał przewagę, która wygoniosła go do władzy. No bo warto pamiętać o tym, że w 2015, tak mówię teraz, że ten przechył, no ale w 2015 wyborcy prawicowo-solidarni przewyższali lewicowo-liberalnych 3-1. Tak z sondaży Polskiego Generalnego Sondażu Wyborczego, z wyników. W 2023, po 8 latach polityki tożsamości, opanowania wszystkich instytucji i włożenia przynajmniej werbalnie mnóstwo wysiłków w to, żeby promować chrześcijańskie wartości, patriotyzm i wspólnotowość, to zeszła proporcje pomiędzy prawicowo-solidarnymi a lewicowo-liberalnymi zmieniły się na 1:1. A więc może nie była to taka masakra, jak to, co zrobił Leszek Miller lewicy w Polsce. On jak obejmował władzę w 2001 roku, to było 3-2 na rzecz lewicy, już tam czystej lewicy, bo jeszcze wtedy nikt nie mówił o Polsce solidarnej i liberalnej. Jak kończył władzę SLD po 4 latach, to było 2-1 na rzecz prawicy. No, ale, także wiemy, że to chodzi w jedną i w drugą stronę. No i pytanie, co oznacza ta prawica dla tego młodego pokolenia. Bo dla pokolenia rodziców w Polsce był ten ewenement, że prawica to znaczy większa wspólnotowość, troska o ubogich, transfery socjalne, troska o obszary wiejskie. Na pytanie, czy dla wyborców Mencena prawicowość to oznacza odczepcie się ode mnie, nie mogę sobie kupić takiego SUV-a, jakiego chcę i nie podobają mi się przyczepione zakrętki do butelek oraz jeszcze trzeba pogonić Ciapatych i wszystkich innych, no i Ukraińców. Pytanie, czy to jest ta sama prawicowość, która dawała władzę Prawu i Sprawiedliwości w 2015 roku. Na pewno jest inna. Za chwilę porozmawiamy o tym, co mogą zrobić ci wyborcy Mencena i pozostałych kandydatów i co to znaczy dla drugiej tury wyborów, kto ma większe szanse, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chciałem pana zapytać o ten błąd sondażowny, no bo te różnice są bardzo duże i czy to jest tak, że sondażownie są słabe i mają za małe próby, za bardzo oszczędzają, robią to niedokładnie, albo są tendencyjne, czy też jest tak, że to my, społeczeństwo, jesteśmy kompletnie rozedrgani, że nie wiedzieliśmy w czwartek, na kogo zagłosujemy, albo czy pójdziemy do wyborów i po drodze zmienialiśmy to zdanie, bo ta kampania była taka bardzo burzliwa, tych kandydatów było tylu, te debaty były takie, że nam bardziej robiły kaszę z mózgu niż cokolwiek wyjaśniały. Skąd się wziął ten błąd? Wydaje się, ten błąd ma jak zawsze kilka przyczyn. To znaczy to odchylenie. O jednej już mówiliśmy, to znaczy część wyborców zdeklarowała, że pójdzie, a nie poszła, bo w sumie nie bardzo widziała powody. Właśnie taka samospełniająca się przepowiednia. Znaczy, skoro sondaże przez pół roku są takie same ciągle takie same te wahania, no te momenty, kiedy się wydawało, że będzie mijanka, no to one minęły dość szybko. I na końcu wydawało się, że ta przewaga tu jest bezpieczna, tu Nawrockiego nad Mencenem jest też bezpieczna, nie ma się czego obawiać.
można pójść na spacer albo na grilla, to pogoda może nie była najlepsza, ale w każdym razie można sobie odpocząć od głosowania, bo jeszcze za 2 tygodnie będzie okazja do rozstrzygnięcia. Na pewno mogą też, jedną z przyczyn może być to, że część wyborców, zwłaszcza Nawrockiego, była jednak jakoś zawstydzona sprawą tej, jak to sobie mówię, kawalerki, hochsztaplerki, i po prostu nie przyznawała się przez telefon, że pójdzie głosować na Nawrockiego i tak czy może się wahała, no część odpłynęła do Brauna, tego też nikt nie przewidział. No i pewnie brauniści, zwolennicy Brauna też się nie przyznawali. Tak, no może też tam pojawił się ten silny element nieprzyznawania się i on jest zawsze szacowany na podstawie poprzednich wyborów. No i przez parę ostatnich wyborów było tak, że wszystkie sondaże jednak przeszacowywały Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy, że brały tą poprawkę na odmawiających, że to pewnie są zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, a później się okazywało, że ta poprawka jest za duża. No, tak samo z Konfederacją. To znaczy, że jednak to nie jest tak, że tylko oni odmawiają i że można założyć, że tylko oni będą tymi, którzy naprawdę zagłosują na te partie. No i teraz być może to się mogło odwrócić po zmianie władzy, że ci znowu się zaczęli obawiać, żeby się przyznawać do głosowania i znowu ta poprawka z poprzednich wyborów się okazała nieadekwatna do tych. No zobaczymy w drugiej turze, jak to pójdzie. Ale widzieliśmy też takie sondaże, które próbowały to przeszacowywać w drugą stronę, czy dorzucić jakby taką poprawkę. No i okazało się, że one przeszacowały z kolei Trzaskowskiego. No były też takie, może nie przybijały się do głównych mediów, ale tam w zestawieniu, które robimy na potrzeby konkursu na najtrafniejsze sondaże, Pytia, to jest organizowane przez Uniwersytet Jagielloński, to tam widzieliśmy też sondaże, które były przeszacowane w drugą stronę, jeśli chodzi o relacje pomiędzy 2 głównymi kandydatami. No ale to też jest jedna z takich przyczyn, no plus właśnie ten moment tego zawahania nad urną. No, znaczy było cały szereg tych impulsów, które były bardzo dziwne właśnie przez to, że te wybory są mniej ważne, że były duże sytuacje kryzysowe w trakcie, że nie wszyscy wypadali w debatach. Trzaskowski tak dobrze jakby chciał, że miał tą niby bezpieczną przewagę, więc na przykład zwolennicy lewicy już wcale nie musieli się tak koncentrować na nim, mogli sobie zagłosować sercem, nawet na Senyszyn. I to wszystko zmieniło ten układ, który się pojawił i zrobiło takie wrażenie, że coś się tutaj wielkiego podziało. No trochę się podziało, dlatego że te właśnie wybory są zdecydowanie specyficzne i niepowtarzalne w stosunku do innych. No, wydawało się, kiedy też się rozmawiało z ekspertami, analitykami, nie mówię o kibicach, tylko o tych, którzy starają się chłodno analizować, no, że jednak zdecydowanym faworytem w tym wyścigu jest Rafał Trzaskowski, tak, w drugiej turze, że no dobra, Karol Nawrocki powalczy o to, że czy przegra dużo, czy przegra o włos, czy tam kępkę włosów, ale niewielu było takich, którzy przewidywało, że taka walka będzie bardzo, bardzo równorzędna, a nawet że być może lepszą sytuację ma Karol Nawrocki. No, z taką sytuacją mamy do czynienia dziś. No, w każdym razie taki jest ogólny nastrój po niedzieli i taka, nie wiem jak pan to odebrał, kiedy oglądałem te 2 wystąpienia Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, no to u Trzaskowskiego no, czuć było, że ten entuzjazm jest bardzo ciężko wypracowywany i nie płynie z brzucha, tylko z głowy i że teraz coś mu mówi tak, teraz się uśmiecha i teraz wołaj do boju, bo jest kurde ciężko. A Nawrocki miał chyba swoje najlepsze wystąpienie w ogóle w całej kampanii i tam ten wiatr go niósł. Nie? I takie było wrażenie, że tu jest więcej siły. Oczywiście to są tylko wrażenia, no bo teraz okaże się, kto z tych, kto nie poszedł na wybory, pójdzie teraz i jak przerzucą te głosy. No i co pan sądzi, co jest dzisiaj? Mówiłem na początku, że rozmawiamy o 13:00, to jest godzinę po tym, czy tam 2 godziny, jakiś czas po tym, jak Sławomir Mencen powiedział bardzo sprytnie, że ja teraz zapraszam obu kandydatów do siebie na kanał na YouTubie, poreklamujcie mnie, popromujcie mnie, prawda, podyskutujcie o moim programie, to ja się zastanowię, albo moi wyborcy się zastanowią. Z jego punktu widzenia wydaje mi się, że to bardzo sprytny ruch. No ale
co on może dać, bo dla państwa, którzy nie wiedzą, właśnie Sławomir Mencen zaprosił obu kandydatów do siebie, do swojego kanału na YouTubie i zażądał od nich, czy zaproponował im podpisanie takiej deklaracji, w której postawił 8 punktów, z którymi ci kandydaci mają się zgodzić, pod którym mają się podpisać. Jak to zagra pańskim zdaniem? Znaczy, to oczywiście z punktu widzenia Nawrockiego, nie Nawrockiego, tylko z Mencena, no to jest dobry zabieg, aczkolwiek no też warto pamiętać, że to jest jego chwila szczęścia. No, ta chwila w miarę szybko minie. Widzieliśmy też to przekonanie, że wywracamy stolik i że my tu będziemy rozdawać karty w lipcu 2023 roku. Wiemy, jak to się potem skończyło. To oczywiście może za którymś razem się udać. No ale też wiemy, że Konfederacja ma też swoje problemy, swoje słabości, ale na pewno jest to z jego punktu widzenia świetny zabieg, żeby zrobić jakiś właśnie, utrzymać to więź i zainteresowanie sobą, no bo wiemy przecież, że ono za chwilę spadnie. No już skończy się kampania, nie będzie żadnych wieców, nie będzie przed kim uciekać na hulajnodze w takiej sytuacji do kolejnych wyborów 2,5 roku, niewiele się tam zdarzy. No prawdę powiedziawszy, kalkulacja jest dość specyficzna. Pytanie, czy on się teraz będzie kierował właśnie sercem, czy rozumem, no bo realnie rzecz biorąc, zachowanie pozycji Konfederacji jest zależne od tego, czy PiS przegra te wybory. No bo ci wyborcy, którzy dopłynęli teraz, to bardzo dokładnie pokazują badania, to są wyborcy nowi, którzy przepłynęli od PiS-u. To już takie wstępne analizy, które dzisiaj można było zrobić, pokazują, że wynik Mencena w rozbiciu terytorialnym bardziej przypomina wynik PiS-u z 2023 roku niż wynik Konfederacji i bardziej przypomina wynik Andrzeja Dudy z pierwszej tury 2020 roku niż wynik Krzysztofa Bosaka. Ja po prostu do tego rdzenia z konfederatów dołożyli się wyborcy zawiedzeni PiS-em. Tak, to PiS stracił co czwartego wyborcy z 2023 roku, co trzeciego wyborcy Andrzeja Dudy z 2020 roku. Więc to jest pytanie, jak utrzymać tych wyborców dalej, żeby oni teraz zaczną wracać. Przecież w drugiej turze będą musieli znowu zagłosować raczej nie zagłosują na Trzaskowskiego. Więc raczej nie, być może zostaną jakaś część w domu, ale jednak generalnie prawdopodobnie oni wrócą pod sztandary, więc to się może skończyć tak jak Nowoczesna. No też się wydawało, czy Hołownia w pewnym momencie, że to on zagryzie Platformę, a później skończyło się jak się skończyło. W jednym i w drugim przypadku. Więc pytanie, czy Konfederacja próbuje się tutaj ratować przed pójściem tropem Nowoczesnej i Hołowni, bo to tak może wyglądać. Jest takie niebezpieczeństwo. Oczywiście z punktu widzenia Nawrockiego, który już odchodzi, odpowiedział, że po wszystkim się podpisze, tam jest taki punkt na przykład, że się zawetuje przyjęcie Ukrainy do NATO. To jednak był jeden ze sztandarowych wsparcia Ukrainy projektów tych geopolitycznych ze strony rządu PiS-u. I to jest pytanie, na ile ci Polacy, którzy byli szczerze i dalej są szczerze zaangażowani po stronie Ukrainy, to może nie śledzą już tak wypadków, bo tak wiele na froncie się nie dzieje. Ale te pieniądze, cały czas wsparcie płynie, te flagi ukraińskie widać w wielu różnych miejscach. Część jest zniechęcona, zmęczona, chodzi na te dla mnie okropne manifestacje, że to nie nasza wojna, to będziemy czekać, aż będzie nasza. Że zobaczymy, ile będziemy mieć uchodźców, jeśli odpukać Rosja zdobędzie Kijów, czy podejdzie pod Lwów. Zobaczymy, co się tam będzie wtedy działo. No wiemy, że wydaje się teraz mało prawdopodobne, ale to jednak nie jest niemożliwe. I pytanie, czy to zaprzeczenie, to jest chyba pierwszy taki moment, że Nawrocki zadeklarował coś, co by jednak politykom PiS-u nie przychodziło przez gardło przez minione 8 lat. Bo do tej pory w zasadzie mówił dokładnie tak, jak mógłbym to samo mówić Tarczyński. Może mniej wprawnie, czy tam Czarnek. To był taki kandydat obywatelski, mniej więcej tak jak Trzaskowski był Prawy i Sprawiedliwy, to w takim sensie. I pytanie, czy z taką deklaracją, czy on się pod tym też podpisze? Czy to tak się dzieje, bo to jest taka to wiadomo, że można sobie to później wyrzucić do kosza na drugi dzień. Wszystko można. Nie przejmować. Tak, wiadomo, słuchajcie, jakbym miał podpisać dla władzy, dla tego, żeby mój obóz utrzymał tam ten pałac prezydencki, to ja mogę podpisać jutro, że się wyrzeknę, jakby tam był Zandberg na środku, to byśmy powiedzieli, że zlikwidujemy fundusz kościelny, no bo co? To też
też tak się może zdarzyć. Także no zobaczymy, jak to pójdzie dalej, no bo jednak z jakiegoś powodu tych 2 razy więcej osób zagłosowało na Nawrockiego niż na Mentzena. Więc to też z jakieś powody tego były. Tam to hasło, że nigdy nie podniesiemy podatków, no fajnie brzmi, ale to co, to będziemy likwidować służbę zdrowia i szkoły zamykać i tak dalej? No przecież stan naszych finansów państwowych no, daleki jest od doskonałości. Ale myśli pan, że te deklaracje, które zgłaszają politycy w trakcie kampanii, mają realne znaczenie, mają wpływ na ich decyzje, a nie jest jednak to taka kierunkowo emocjonalna decyzja. Chcę tych albo chcę tamtych, tak? Przecież tych obietnic, teraz mówiliśmy przed chwilą, tak już padało 1000, potem się z nich wykręcało. Pamiętam, jak mówił jeden z ludzi przygotowujących kampanię. Wiesz, no to jest tak, że przecież możemy mówić prawdę i przegrać, a możemy kłamać i wygrać. No i to jest nasza opcja, nie? Tak polityka działa. Oczywiście w sposób przerysowany, po bo potem oczywiście można się wykręcić, że mówiłem, że tam no, nie do NATO, ale nie w tym roku, prawda, ale sytuacja się zmieniła. No Donald Trump ileż po prostu z dnia na dzień może mówić coś innego, jego elektorat to kupuje, tak? To samo jest z Donaldem Tuskiem i z Jarosławem Kaczyńskim. Zmieniali zdanie w wielu sprawach. Rafał Trzaskowski z ultraliberała stał się umiarkowanym konserwatystą i część wyborców dalej to kupuje, więc jak Nawrocki podpisze się pod czymś, a potem powie, no wiecie, musiałem, no taka dramatyczna sytuacja była, sami rozumiecie, ale przecież widzicie, rozumiecie, towarzysze. No, pytanie, gdzie są te granice? Wiemy, że w Rosji był taki kandydat, który obiecał w wyborach życie wieczne po swoim zwycięstwie, więc to ale nie wygrał, więc gdyby wygrał, to nie możemy sprawdzić, może by dowiózł. Więc to jest niebezpieczeństwo. No na pewno to jest pytanie, w jaki sposób, jak bardzo jeszcze Nawrocki będzie zdecydowany, żeby promować Mentzena tak na dłużej, licząc właśnie, że to w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Jeśli zdobędziemy prezydenturę, to Konfederacja i tak jakoś będzie zdołowana przez nas. No oczywiście jest pewne Bractwo Broni, które się pojawia, jak się siedzi razem w opozycji, ale no widzieliśmy na przykładzie Zandberga i Tuska, i Platformy, że to jednak nie, czy nawet Lewicy i PSL-u, że to Bractwo Broni na długo to nie starcza tam jak później dochodzi do realnych problemów wideowych, jak już się no tak, ale wygrała. Możemy sobie wyobrazić sytuację, jeśli wygrałby wybory Karol Nawrocki, no to może dojść wcześniej czy później może dojść do przyspieszonych wyborów, a jeśli nie przyspieszonych, no to jest duże prawdopodobieństwo, że następna koalicja to będzie koalicja pisowsko-konfederacyjna albo jakaś zbliżona, także oni tak będą musieli ze sobą współpracować. Cokolwiek się z nimi nie stanie, no to będą pewnie 2 główne ugrupowania prawicowe na dzisiaj. No tak to wygląda, to znaczy że obecny obóz rządzący odda władzę, jak nie za 3, to za 7 lat, to jest w miarę oczywiste. Podobnie jak to, że ta koalicja jak zdobędzie władzę, to też ją później odda. Pytanie, czy po 4, czy po 8 latach w zasadzie, a nie pytanie 3. Jak to będzie wyglądać? I to jest bardzo dobra informacja, że te ugrupowania się jednak zmieniają co jakiś czas, bo 3 kadencje tych samych ugrupowań byłyby pewnie w każdym przypadku już dramatyczne, trudne dla nas. No już widać, że drugie są takim momentem, w którym dochodzi do jakichś poważnych zaburzeń w postrzeganiu rzeczywistości. To tak się dzieje. Ja właśnie sobie ostatnio zwykłem żartować, że pojedynek PO z PiS-em, o którym tu wcześniej mówiliśmy, to jest walka urodzonych debeściaków z debeściakami neofitami i że to w zasadzie jest nie taka licytacja na to, kto jak jedna strona wymyśli coś głupiego, to druga natychmiast to twórczo rozwija. To znaczy, I to się nie zatrzymuje, to twórcze to rozwijanie pytanie, cały kiedy czas dojdzie do jakiegoś sejmu trwa. pacyfikacyjnego, to znaczy w takim sensie, że przyjdzie otrzeźwienie, to jest też pytanie o tych właśnie te kolejne pokolenia.
w którym momencie no one zauważą, że ta gra nie na tym polega, że mamy szansę na to, żeby kogoś odsunąć trwale od władzy, bo to się nie udaje. Znaczy, to nic na to nie wskazuje, to tak się nie dzieje. No widzimy teraz na przykładzie Trumpa, że też nawet wielka legitymacja i wielka determinacja nie daje szansy na sukces, że chcieć wygrywać Na to za zakończenie mało. wojny w ciągu 24 godzin. Tak. Panie profesorze, ale pan tu jeszcze nie odpowiedział na główne pytanie. Kto wygra? No przegra głupszy, to Głupszy? jest A, to stała, tak, Kła- no tak to się odbywa, no każdy ma tam swoje szanse, jest 50-50 w tym momencie i zobaczymy, kto zrobi więcej błędów. Zresztą ta kampania w pierwszej turze była takim świetnym przykładem, że w zasadzie jeśli chodzi o Błędy szkodzenie grały, nie? przeciwnikom, to bardzo słabo to wychodzi kandydatom, ale jeśli chodzi o szkodzenie sobie, to z tym Tak. sobie dają świetnie radę. To są takie modelowe w zasadzie opowieści, to znaczy i to, że jak już ten Mencen był na fali, no on zaczął pierwszy, że będzie świetnie i już za chwilę będzie mijanka i to ja będę walczył z Trzaskowskim i pewnie z nim wygram. No widzieliśmy, że to marzenie było później mocno z nim, bardzo się do niego przywiązał w debacie, ustająco je powtarzał. No i to natychmiast gdzieś się tam rozpuszcza konie i spada samokontrola, jak jest to przekonanie o swoim triumfie, chwila szczerości u Stanowskiego, no i później już koniec tej dynamiki, i chwila i zjeżdżamy na dół. No to później Trzaskowski myślał, że już jedyne, co jest ważne, to kogo pokonam w drugiej turze. No, tak. No dobra, ale tego, panie profesorze, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto popełni więcej błędów, no bo nie wiemy, ale jesteśmy w stanie pospekulować, gdzie te dzieci wyborcy, jak się mogą zachować wyborcy poszczególnych kandydatów. No, biorąc pod uwagę to, co wiemy dzisiaj, tak? No ten elektorat konfederacyjny, czyli Konfederacja i Grzegorz Braun. Jak w pańskiej ocenie dzisiaj we wtorek o 13:16, jak pan obstawiał, jak oni mogą pójść? No jeśli patrzeć na korelację z tymi wcześniejszymi wynikami, no to jeśli chodzi o Brauna, to w miarę jest prosta sprawa, no co najmniej 80% pójdzie na Nawrockiego, a pytanie, czy 20% zostanie w domu, czy ci ewentualnie nowi wyciągnięci, którzy uważają, że to przyciągnęło ich oryginalność. To pytanie, czy nie zapuści brody przez ten czas Nawrocki prawdopodobnie, żeby i może niczego nie zgasi gaśnicą przez ten czas, żeby przyciągnąć takich wyborców, których przyciągnęła ekstrawagancja. To tych pewnie, ale większość to jest zresztą, wszystkie ślady pokazują, że to jest elektorat, który się zraził do PiS-u. No pytanie, czy zraził się na trwałe, czy jednak uznaje, że zatkamy nogi i zagłosujemy na Prawo i Sprawiedliwość raz jeszcze. Jeśli chodzi o Mencena, no to tutaj to jest elektorat, który miał dopływy z różnych stron. Jak się ten moment taki, kiedy on miał 20%, to już ta grupa była na tyle duża, że można ją było rozkładać na czynniki pierwsze w sondażach. No tam było tak, że na nią się składała 1/8 tych, którzy głosowali wcześniej na PiS, 1/8 tych, którzy głosowali wcześniej na Trzecią Drogę, 1/10 tych, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską. To jest całe to konserwatywne skrzydło elektoratu Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze w 2023 roku tam co piąty wyborca, zdaje się, czy co czwarty, już nawet nie pamiętam, deklarował swoje poglądy jako prawicowe. I te wszystkie umizgi w lewą stronę, i obyczajową, i ekonomiczną, które robił Donald Tusk, no to one, rozumiem, wypchnęły tych ludzi przynajmniej na te jedne wybory w ramiona Mencena. No ale pytanie, czy to są ludzie, którzy są w stanie w ogóle wyobrazić sobie, że mogliby głosować na kandydata PiS-u. To jest też jedna grupa. No ale oczywiście tam są też i większą częścią, tym przyrostem, myślę, że koło połowy tych wyborców Mencena to są też wyborcy, którzy porzucili PiS. I znowu jest pytanie, czy oni to jednak wrócą i przełkną, czy to będzie tak jak z Mencenem, czy jak z Kukizem, tak? Gdzie ci wyborcy, których on ukradł Platformie, no to później już się tak podzieli pół na pół, tak? Pomiędzy Komorowskiego i Dudę, no i plus nowi wyborcy Dudy nakręceni tym, że był sukces i że jest szansa na odsunięcie Komorowskiego, no przeważyli tą szalę też tak leciutko w 2015 roku. No i część zresztą zostanie w domu, ja? Bo to jest tak, że ci właśnie, którzy są szczerze zrażeni i do jednych, i do drugich i jednak nie będą tego przykładać
ręki. To jest taki przykład, doświadczenie, jak się może rozejść perspektywa aktywistów i całego jakby tego zaplecza partii politycznej z wyborcami. To jest kwestia wyborów prezydenta Krakowa, kiedy kandydat PiS nie wszedł do drugiej tury i był wybór pomiędzy byłym posłem Platformy i aktualnym posłem Platformy i właściwie większość polityków PiS-u się zaangażowała jednoznacznie po stronie Gibały, mówiąc, że wszystko tylko byle nominat Tuska nie przejął Krakowa. No ale jednak prosta kalkulacja pokazuje, że przynajmniej 1/3 wyborców PiS-u została w domu. Ja w drugiej turze stwierdziła, że jednak nie. No wybieranie pomiędzy tymi dwoma złymi kandydatami jest ponad nasze siły i tutaj ci wszyscy, którzy skandowali na wiecach PiS-PO jedno zło, no to rozumiem, że teraz część z nich może potraktować to poważnie, a nie tylko jako zawołanie na wiecu. No dobra, to czy ta część, która pójdzie, tak, i albo wróci, no niekoniecznie musi wrócić do swojego kandydata, może zagłosować przeciwko temu drugiemu kandydatowi, którego bardziej nie lubi. Ona przeważy na tyle, żeby było ich więcej niż ludzi, którzy głosowali na Lewicę i na Adriana Zandberga i na Magdalenę Biejat i na Szymona Hołownię. No jeszcze są ci, którzy nie poszli. Tak, ale jeszcze bo w tym jest też pytanie o to, jak się, czy Rafał Trzaskowski może być pewny wszystkich wyborców Hołowni, Biejat i Zandberga? Wszystkich na pewno nie. Wiemy, że na przykład wyborcy Lewicy, jak patrzyliśmy na wybory do Senatu, że wyborcy Lewicy mieli wielki problem, czy nie wszyscy, ale byli mniej lojalni nawet niż PSL-owcy, jeśli chodzi o głosowanie na kandydatów uzgodnionych wspólnie przez pakt senacki. Jeśli był tylko jakiś trzeci kandydat, no to oni wtedy głosowali na tego trzeciego. No i teraz będzie jednak tak, że tu nie będzie trzeciego kandydata. Trzeba będzie wybrać. To będzie trochę zależeć od presji środowiska, od mobilizacji, od sieci społecznych. Czy to są sieci takie zupełnie osobne, które nie kontaktują się z innymi, którzy się mogą zamknąć w swojej bańce i powiedzieć, że my jesteśmy ponadto, nie będziemy wybierać pomiędzy tymi dwoma paskudnymi prawicowymi kandydatami, czy jednak te sieci ich do tego zaciągną, do tego głosowania i powiedzą, słuchajcie, no tak nie może być. No jak zawsze to będzie kwestia proporcji. Wydaje mi się, że żadna z tych grup nie pójdzie 1:1 na jednego kandydata, tylko te trzy opcje w lewo, w prawo albo w domu, to, że one będą się po prostu różnicować pewnie w poszczególnych częściach kraju, w zależności od tego, znaczy w każdej z tych kandydatów, jeszcze dodatkowo w poszczególnych częściach kraju to będzie inaczej. Na przykład wyborcy Kukiza w drugiej turze dzielili się dokładnie w takich proporcjach, jak lokalnie wyglądały proporcje pomiędzy Dudą a Komorowskim. Czyli tam, gdzie Komorowski miał dużą przewagę, tam większość wyborców Kukiza głosowała na Komorowskiego, a tam, gdzie Duda miał dużą przewagę, to większość wyborców Kukiza głosowała na Dudę. I tutaj to można wyjaśnić właśnie tym, że są sieci społeczne, że oni szli pod sklepem, gadali, no to co robić, jak tam, no i teraz w zależności od tego, kogo spotykali, to później tego popierali, czy jego zwolennika spotykali, to tego popierali w kolejnych wyborach już w głosowaniu, więc teraz też się tego spodziewam. A jak się mogą zachować ci, którzy nie poszli do pierwszej tury? No, spora część z nich może pójść jednak, tak jak widzieliśmy teraz w Rumunii, zupełnie świeży obrazek, gdzie też się wydawało, że jest faworyt i on oczywiście też zrobił jakieś błędy tam z tego, co czytałem, to nie śledziłem tak dokładnie, ale w kampanii wyborczej na końcu, ale też już był pewny zwycięstwa i uważam, że jest na fali i wszystko idzie świetnie, a jednak się okazało, że tam po cichu, no nawet jak jest jakiś introwertywny, bo czytałem taki artykuł na Politico, w którym tam podważano w ogóle możliwość tego, że ten burmistrz Bukaresztu jest w stanie przyciągnąć wyborców, bo mówi cicho, bo jest jakiś introwertywnym w ogóle przypadkiem. No ale to może być tak jak trochę w 2023 roku. To też, że Platformie Obywatelskiej szło bardzo słabo mobilizowanie wyborców, tak samo jak pozostałym partiom, ale część wyborców była już naprawdę tak zezielona na PiS,
już im było obojętne kto, to tylko żeby pytanie, żeby to zoptymalizować ten ruch, obojętne kto tam, byle ich odsunąć od władzy, więc tutaj też może być tak, że część wyborców, ta, która jeszcze pamięta rządy PiS-u, jest, no jednak się sobie przypomni, co to znaczy. Zobaczymy, ile Trzaskowski w to, znaczy Trzaskowski może mniej, ile włoży w to Nawrocki w wysiłku, żeby się przypomnieć, czy coś zepsuje Trzaskowski i Tusk, no bo to też się może zdarzyć. Tu łatwiej o sabotaż niż o oszałamiające sukcesy, co już mówiliśmy. Także dlatego widzę, że te szanse są po prostu wyrównane. To mówiłem od jesieni i wydaje mi się, że to, co nawet wtedy mówili też i Tusk i Trzaskowski, to nie była kokieteria i takie zabezpieczanie się. To była słuszna diagnoza. Notowania rządu nie są najlepsze. Są lepsze niż notowania rządu PiS-u pod koniec. No ale tu są po 1,5 roku rządów, a nie po 7,5 roku. No, ale też prawda jest taka, że nie dostali gospodarki rozpędzonej i tak jak w 2015 roku wszystko świetnie się rozkręcało i poziom dobrostanu Polaków regularnie rósł, a później regularnie spadał i teraz jak się patrzy na to, można sobie zobaczyć na CBOS trendy. Poziom życia Polaków jest trochę lepszy niż w końcówce rządów PiS-u, więc to daje, jakby był gorszy, nie byłoby o czym rozmawiać. Jakby był dużo lepszy, tak jak w przypadku PiS-u w 2019 roku też nie byłoby o czym rozmawiać. A tak, no to on jest trochę lepszy niż na końcu, ale ciągle trochę gorszy niż w najlepszych momentach PiS-u. I dlatego wszyscy mogą zostać w tych miejscach, w których są, a ta wąska grupa wahających się wyborców będzie tymi, którzy rozstrzygną ten pojedynek. Czy nie jest tak, że do tej pory w wyborach prezydenckich, zwłaszcza w końcówce, to była przede wszystkim walka o mobilizację swoich elektoratów i demobilizację elektoratów konkurenta czy przeciwnika. A teraz jest tak, że jest duża grupa ludzi, tych młodszych zwłaszcza, którzy tak naprawdę nie wiedzą, czy są tacy ludzie w Polsce, którzy, bo do tej pory to było takie, że no wiadomo było, nie cierpię Platformy Tuska albo nie cierpię Kaczyńskiego i albo mam wszystko w dy i nie idę, albo dobra, pójdę zagłosować. A czy nie jest tak, że teraz jest spora grupa wyborców, która myśli sobie na kogo? Że jeszcze nie wiedzą i czy to jest duża grupa? No wydaje się, że na przykład tak, 600 000 wyborców nie głosowało w 2023 roku. Znaczy osób tyle zyskało pełnoletność od października 2023 roku. I to jest na pewno taka grupa, która nie miała do tej pory okazji, znaczy no może w wyborach europejskich czy samorządowych, ale to trochę mniej. Także takie osoby wydaje się, że są. Trochę jest tak, że te opowieści, te bańki w mediach społecznościowych, to one przecież też nie dotyczą wszystkich i wiemy, że dotyczy to tylko części komunikowania politycznego. Przecież powiedzmy sobie szczerze, jak się głosuje w wyborach na burmistrza miasta powiatowego, to nikt się nie oskarża, że jest niemieckim lokajem albo że tu chce wprowadzić autorytaryzm, zamordyzm i Taliban, bo każdy, kto by takich argumentów używał w wyborach na burmistrza, po prostu zostałby od razu się pożegnał z szansami na zwycięstwo. Wszyscy wiedzą, że tam że to tego nie dotyczy. Także wydaje mi się, że tacy wyborcy ciągle są, tylko że oni siedzą cicho. Oni nie tweetują. Najwyżej czytają to na twicie i się tym się coś zraża. Najwyżej różne rzeczy, które tam można wyczytać. Ale oni właśnie przedstawiają zwrotnicę pomiędzy tymi kandydatami, którzy są wybierani przez tych najbardziej rozgorączkowanych kandydatów. Wydaje mi się, że takich osób ciągle jest sporo, a ponieważ ta walka jest wyrównana, to oni też mają swoje znaczenie. Ale zwycięstwo chodzi na dwóch nogach. Jedną nogą jest mobilizacja zwolenników, drugą jest przekonywanie wahających się i po prostu na jednej nodze się nie prześcignie kogoś, kto potrafi chodzić na obydwu. I to jest cała sztuka w kampanii wyborczej, żeby jakoś te dwie skoordynować, żeby się nie potykać, jedna noga nie potyka się o drugą, bo wtedy wszystko leży i to wymaga przemyślenia. Ciekawi mnie, na ile sztaby to sobie rzeczywiście przemyślały. Teoretycznie miał więcej czasu Trzaskowski. Od 5 lat było wiadomo, że będzie kandydował, a gdzieś od pół roku co najmniej właściwie od roku już było mniej więcej wiadomo, jak wygląda sytuacja, że jest koalicja, że są tarcia, że jest Duda, że PiS się nie posypał w pierwszej, od razu po wyborach wbrew nadziejom i że jest Konfederacja, która jest w opozycji. No to wszystkie, znaczy nie ma żadnej nowej sytuacji poza Trumpem.
który wypłynął dopiero od stycznia na dobre, a tam od listopada. No Przygrywka. a jeszcze to, ale jaki Trump, to jeszcze to wypływa ciągle każdego dnia i to jest rzeczywiście nowy czynnik. Ale czy debaty telewizyjne, które cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, mimo że, no nie wiem, wydawało się, że były tak beznadziejne, że to była jakieś kakofonia, niedostrawienia. Ja przyznam, że nie byłem w stanie strawić. Zawsze w którymś momencie odpadałem, a nie czułem się w obowiązku oglądania tego do końca. Moja inteligencja odmawiała i moje nerwy, ale ludzie oglądali, tak? I było ich wiele. No to teraz, jak będzie 2 kandydatów, no to będzie rzeczywiście fascynujący pojedynek. Pewnie wszyscy czekają jak na mecz jakiś Polska-Niemcy albo Polska-Anglia, tak, czy tam nieważne. No w każdym razie na coś, finał mistrzostw świata, kiedy wszyscy usiądą przed tymi telewizorami i czy ta debata może mieć znaczenie decydujące, może wpłynąć lepsza bądź gorsza postawa jednego z kandydatów. Na pewno, znaczy jakieś duże potknięcia, takie jak widzieliśmy wcześniej właśnie w 2023 roku były, no tam było więcej tych kandydatów, też się okazało, że da się wyróżnić, ale nie tak wiele jak tutaj, no bo to jednak inna jest sytuacja, czy jak te debaty 1 na 1 w 2007 roku. No ale widzieliśmy też takie debaty, które tak strasznie dużo nie zmieniały, to znaczy to na przykład w wyborach 2015 roku, tak to 2010 roku, tak to wyglądało. Tam były debaty Kaczyński, Komorowski, no zawodnicy byli może nie najwyższej klasy, to po jednej i po drugiej stronie i w zasadzie niewiele się zmieniło po tych debatach. Może tam troszeczkę zyskał Kaczyński, ale też Komorowski nie stracił aż tak wiele. Jakoś tam się w przewidywalny sposób podchodzili do siebie. No wiele ciosów jest przewidywalnych. No wiadomo, że drugi raz już Nawrocki nie wyciągnie tęczowej flagi. A jak wyciągnie, no to może się okazać, że jest już jakaś dobra riposta na to i to zresztą no, pytanie wcale nie jest oczywiste, w którą stronę to zadziałało po tamtej debacie. Nie to chyba było największym problemem Trzaskowskiego. Także wygrała na tym Magdalena Biejat wtedy, jak pamiętam. No właśnie wcale nie wygrała. Znaczy, to jest komentariat lewicowy tak opowiedział, ale to, przecież nie widzimy tego w sondażach. No, znaczy to tak się nie dzieje. Więc tutaj czasami jest tak, że to, co tam kręci bańki, to, co kręci tych, którzy i tak wiedzą, na którą stronę zagłosują, to wcale nie musi być to, co rzeczywiście przekonuje wyborców. Także a czy kampania negatywna może zagrać? Znaczy ta historia z Mieszkaniem, prawda, z kawalerką, która z jednej strony no, nie była fajna, tak? Nie da się tego dobrze sprzedać, to poruszyło wielu ludzi, ale z drugiej strony też takie przekonanie, użyli całej machiny państwa, tam służby po prostu wyciągały wszystkie dokumenty. Czy to nie jest tak, że przegrzana kampania negatywna niekoniecznie musi odnosić swój dobry skutek? Tu wydaje się, że zupełnie niepotrzebnie się w to angażowano w sensie samego kandydata, bo ta sprawa była wyciągnięta przez media i tak naprawdę działo się tam bardzo dużo z takiego modelowych błędów, jeśli chodzi o sytuacje kryzysowe po stronie sztabu i po stronie samego Nawrockiego, który w ewidentny sposób nie powiedział swoim sztabowcom wszystkiego pierwszego dnia, co jest elementarzem w sytuacjach kryzysowych. Tylko problem polega na tym, że sytuacje kryzysowe tego typu afery to jest wisienka na torcie. Musi być najpierw tort. I tutaj jakby ten problem polegał na tym, że druga strona tak się zachwyciła tym, że jest wisienka na torcie i że to już będzie w ogóle gwóźdź do trumny i wszystko, że ani tego tortu, ani tej trumny nie dostarczyła. I tak naprawdę ta wisienka zawisła w powietrzu i się okazało, że to jednak... No jak to wcześniej wyciągano ten boks, prawda, te takie kontrowersyjne kontakty, ale
to moim wrażeniem, te pierwsze ataki to wręcz go zbudowały, bo pokazały, że to taki silny chłop, taki jak każdy z nas, no każdy, kto był młody, biedny, no to o różne środowiska się ocierał, że te pierwsze ataki to mi się wydaje wręcz go budowały, no tamten kawalerka nie budowała go. No, bo to znaczy, nie mam tego przekonania. Wydaje mi się, że to, że tak długo szorował jednak pod niej, że prawie doszło do mijanki z Mencenem, to jednak był skutek tych wszystkich wcześniejszych rzeczy, tych Batyra i tych wszystkich spraw, że ludzie po prostu mieli wątpliwości, no później się okazało, że jednak, no, ale nie ma wyjścia, no nie ma na kogo głosować, też część oczywiście sobie znalazła Brauna albo Mencena, ale jednak większość uznała, że no trudno, no to jest jaki jest, ale bierzemy, ponieważ nie ma alternatywy. Natomiast no, kluczowe jest w tej sprawie to, że znowu kluczową rzeczą, którą ta właśnie to nakręcanie się głupoty jest, o której trzeba pamiętać w polityce, to jest to, że zadaniem rządzących nie jest walka z opozycją, tylko walka z problemami. Walka z rządzącymi jest zadaniem opozycji, to wszystko jest święte prawo. Ale druga strona nie powinna odpowiadać tym samym, bo to jest zupełnie bez sensu, tylko powinna powiedzieć, okej, no patrzcie, my walczymy z problemami, oni walczą z nami. To znaczy tak naprawdę zwalczają tych, którzy rozwiązują problemy. I to jest realna odpowiedź i to ja to powtarzałem dziesiątki razy zarządów PiS-u, że to się po prostu, że pomysły, żeby atakować te wszystkie Firdeutsche i tak dalej, że to po prostu się zbiera, a w którymś momencie się rozlewa. Mówi stare arabskie przysłowie, że nigdy nie wiadomo, o której źródło trawy złamie grzbiet wielbłąda. I teraz nigdy nie wiemy, ileś tam się tych sytuacji kryzysowych, też się mówiło, że Platforma jest kompletnie teflonowa, nic nie chwyta, że PiS jest teflonowy, nic się nie chwyta. No okazało się, że nie. No. Tak. W którymś momencie się to po prostu wywala i już nie ma ratunku. Że to gdzieś leci. Więc tutaj też zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pytanie właśnie, na jakim tle się ustawia tą sytuację kryzysową, takie właśnie przypadki. No bo tak naprawdę tam było mnóstwo do wygrania, bo to cała sprawa, no wypada trup z szafy. No można tylko być przerażonym, jak partia nie była w stanie tego sprawdzić, skoro dziennikarze naprawdę, no przecież sam się wyłożył, no to nie trzeba było żadnych służb specjalnych, nie służby specjalne, chyba że służby specjalne podsunęły Nawrockiego jako kandydata PiS-owi, no to jestem w stanie sobie wyobrazić, nie? Ale nie służby specjalne kazały mu powiedzieć, że ma jedno mieszkanie, no co już się da sprawdzić, to w tej sprawie, no ale później to, co się działo, właśnie te opowieści o tym ataku państwa i to całe przekonanie Prawa i Sprawiedliwości, że my jesteśmy w ogóle bez rycerze, bez skazy. Znaczy w ogóle, że ktokolwiek nam cokolwiek wytyka, to robi to z czysto politycznych powodów i to wszystko jest nieprawda. No przecież to normalnie jak się przegrywa wybory, to się uruchamia program naprawczy, zastanawia się, co poszło nie tak. Ale to było w trakcie. No i okazało się, że doprowadzili do wyrównanego wyniku. No tak, ale to tylko dlatego, że druga strona zaczęła robić głupoty, no to znaczy w takim sensie, że nie była na to przygotowana. Ale głupoty, co pan ma na myśli? Znaczy jakie no to na przykład to, że Trzaskowski w tej dużej debacie, z wieloma kandydatami zajmował się atakowaniem Nawrockiego, a nie atakowaniem problemów. Znaczy nie mówił o wszystkich tych sprawach w ogóle, no bo to jest tak, że główny problem polega na tym, że te personalne konflikty i napięcia są na tyle atrakcyjne dla mediów, że jeśli nawet mamy pozytywny przekaz i dorzucimy do tego tą łyżkę dziegciu ataków personalnych na drugą stronę, które nie mają nic z tym wspólnego, to media w ogóle pominą cały nasz przekaz, który chcemy robić pozytywny i tylko i wyłącznie będą eksponować to, gdzie myśmy komuś dopiekli i jaką złośliwość, jaki atak, gdzie coś powiedzieliśmy takiego, co miało tam kogoś zaboleć, a szczególnie jak było agresywne, a nie z uśmiechem na ustach, powiedziane, że jak z uśmiechem na ustach to jeszcze nie jest najgorzej, ale to rzadko, ale to w ogóle tak nie wyszło, w ten sposób to są takie proste złośliwości, takie z najgorszego podwórka. No i to był ten istotny problem, który się pojawił u Trzaskowskiego, plus właśnie te jeszcze echa debaty wszystkich podchodów, które się tam działy, ale generalnie wydaje się, że to i zmęczenie, które się pojawiło w tych debatach i tak dalej, to były takie rzeczy, które stanowiły tło dla tej nieszczęsnej kawalerki i one sprawiły, że no bo to się tak wydawało właściwie całemu komentariatowi, tak jak z tą tęczową flagą, że okej, no to już leży, już nie trzeba o niczym innym mówić, bo to jest taka sprawa, która rozkładałaby,
gdyby z drugiej strony było podjęte coś, co jakiś szczypta pozytywu, nadziei i różnych innych tego typu działań, które no, są zadaniem rządzących. Tak to wyglądało. Natomiast rzeczywiście jest tak, i to widzieliśmy już w 2023 roku, że jak ktoś jest zmęczony rządzącymi, to już później tam słabo wychodzi. Te wszystkie pozytywne opowieści, szczególnie jak są trochę takie naciągane. Ale tutaj partia rządząca jest na samym początku. Nie jest tak zmęczona, jakby już rządziła od 8 lat. Chociaż no widać, że tam różne mechanizmy, to też długa by opowieść, działają. Na przykład wszystkie napięcia koalicyjne były taką też słabością, która cały czas się gdzieś tam pojawia w tle tej kampanii wyborczej. Podsumowując, czy dzisiaj ktoś z tych dwóch kandydatów ma ciut większe szanse? No w moim przekonaniu nie. To znaczy to jest wyrównana walka. Każdy ma swoje zalety, ma swoje wady, swoje słabości. Każdy ma możliwość popełniania kolosalnych błędów. Każdy ma zaplecze, które może mu trochę pomóc, a jeszcze bardziej może mu zaszkodzić w takich chwilach. I po prostu będziemy na ten wieczór wyborczy z 1 maja doczekać w dużym napięciu, z niepewnością i zobaczymy, co się będzie działo. Oby ten wynik był taki, którego nikt nie będzie podważał, bo to jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo, które nad nami ciąży. 1 czerwca, druga, nie 1 maja, druga tura. Rozumiem, że co? Przegra, jak pan powiedział na początku, przegra głupszy, czyli ten, który popełni więcej błędów. Tak, to trzeba powiedzieć. Naprawdę inteligencja nie jest nam dana po to, żeby błyskotliwie biadolić, tylko żeby rozwiązywać problemy. Bardzo panu dziękuję, profesor Dziękuję. Jarosław Lis. Dziękuję państwu. Ciekaw jestem państwa komentarzy. Ja w układzie otwartym nie będę państwa namawiał do głosowania w jedną albo w drugą stronę. Szanuję wasze indywidualne wybory. Wiem, że mam słuchaczy o różnych poglądach i tak jest. Po wyborach też musimy żyć obok siebie, niezależnie od tego, kto wygra. Polska dalej będzie trwać i my dalej będziemy analizować rzeczywistość, a układ otwarty dalej pozostanie niezależny. To wy zdecydujecie, czy my wszyscy zdecydujemy o tym, kto wygra te wybory, kto będzie prezydentem. A dziś chyba rzeczywiście nie wiemy, jak to będzie. Dziękuję bardzo, to wszystko, pozdrawiam.